Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj gra na podstawie filmu, który dla mnie osobiście był bardzo ważny. Zanim jednak opowiemy sobie o grze, no już powiem Wam jaka gra, bo już pewnie wiecie z tytułu. Lawn Mower Man, czyli po polsku przetłumaczono go na kosiarz umysłów. Zanim do tego dojdziemy, wprowadzę Was w klimat tamtych lat, kiedy pojawił się film Kosiarz Umysłów, ponieważ to jest dosyć też ciekawa sprawa. Film Kosiarz Umysłów z Piersem Brosnanem, młodym Piersem Brosnanem, opowiada o genialnym naukowcu, który pracuje nad rzeczywistością wirtualną. Oni tam jakieś mu wstrzykują małpom jakieś specyfiki. Dodatkowo ona jest podpięta właśnie pod wirtualną rzeczywistość i małpa uzyskuje jakby wyższą inteligencję. No, skutek dość niecodziennych jakichś powikłań, że tak powiem, główny bohater, czyli Pierce Brosnan, traci swoją pracę i zaczyna pracować w domu. W międzyczasie poznaje nie do końca niedorozwiniętego, można powiedzieć, sąsiada, chociaż to nie jest sąsiad, chłopaka, który zajmuje się strzyżeniem trawników. I aplikuje mu ponownie te leki, które aplikował tej małpie i wprowadza go do wirtualnej rzeczywistości. Job, bo tak się nazywa ten chłopak, zyskuje niesamowitą inteligencję, staje się coraz bardziej mądry, coraz bardziej potężny, pojawiają się jakieś umiejętności parapsychologiczne, które on zyskuje, no i w końcu przenosi się całkowicie, słuchajcie, do wirtualnej rzeczywistości. Film w tamtych czasach, gdy wyszedł, robił piorunujące wrażenie za sprawą właśnie niecodziennej wtedy, niecodziennie stosowanej grafiki komputerowej i pokazania wirtualnej rzeczywistości. Musicie wiedzieć, że w tamtych czasach słowo wirtualna rzeczywistość naprawdę działało na wyobraźnię, ponieważ to był czas, kiedy wraz z upowszechnieniem się filmu Kosiarz Umysłów nagle wszyscy myśleli, że już jesteśmy na schyłku, słuchajcie, że już niedługo każdy będzie miał w domu wirtualny hełm, będzie się przenosił do wirtualnej rzeczywistości, że to już puka do naszych drzwi i już jest tuż za progiem. No niestety sytuacja, jak widzicie, historia potoczyła się zupełnie inaczej i hełmy wirtualnej rzeczywistości okazały się jakimś takim niewypałem, totalnym niewypałem. Chociaż jedna z firm, nie pamiętam jak, wyprodukowała hełm wirtualnej rzeczywistości do domowego użytku. Nazywało się to chyba VFX1, o ile dobrze kojarzę. I był to właśnie hełm, który był podpinany pod komputer, który posiadał dwa chyba ciekłokrystaliczne monitorki. Tuż przed oczami one były oczywiście, no powiedzmy w takiej odległości, gdzie był wyświetlany obraz. Niewiele tam tych gier było obsługiwanych. Jedną z gier było obsługiwane właśnie na przykład Doom. Jednakże hełmy na wirtualną rzeczywistość miały tą wadę, że nie było w łapie, nie trzymało się dodatkowego kontrolera, tylko na przykład jeżeli chciało się iść do przodu w Doomie, to trzeba było pochylić głowę, wtedy postać szła. Oczywiście rozglądanie się, jeżeli ruszaliśmy głową, to tak jakbyśmy ruszali w grze. No niestety to jakoś się nie przyjęło. W sumie powiem szczerze, że zastanawiam się do dzisiaj dlaczego, ponieważ no, wirtualna rzeczywistość w latach 90. była czymś naprawdę takim wejściem w ogóle w XXI wiek, że to jest równoznaczne z tym, że wchodzimy do XXI wiek, to każdy będzie miał hełm, będą się działy cuda niewidy. No rzeczywistość jednak to zweryfikowała. Aktualnie w naszych czasach podobnie wydaje mi się, że jest sprawa z telewizorami 3D. Też już to będzie, każdy miał w domu, wszyscy, tak, i jakoś powiem szczerze, to 3D umarło śmiercią, można powiedzieć, naturalną. Nie jest to jakby do końca wspierany format, nie ma na to szału i właściwie ludzie to olewają. No tak troszkę jest. No ale przejdźmy do, jeszcze nie powiedziałem Wam, cóż takiego miał w sobie ten film, że jest dla mnie filmem bardzo ważnym. Otóż jest to film, po którym zdecydowałem się zająć grafiką 3D. W latach 90., słuchajcie, no to były czasy, kiedy nie było tak oprogramowania 3D.
Ale to właśnie Kosiarz Umysłów uzmysłowił mi, że potęgę grafiki 3D za sprawą paru scen z tego filmu. To może tam nie ma dużo tej grafiki komputerowej. Jest jedna z takich scen, bardzo takich znamiennych, gdzie Joe wnika w umysł jednego z bandziorów. Jest pokazany w grafice komputerowej, jak no zobaczycie teraz, bo wrzucę tutaj fragment, mieli mu mózg właśnie jakby taką kosiarką. Pamiętam, że zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, słuchajcie. Tak samo jak ostatnia scena, która dzieje się całkowicie w wirtualnej rzeczywistości. Byłem tym zafascynowany, powiem szczerze, i zauważyłem potęgę. Słuchajcie, ja miałem wtedy, byłem małym gnojem. Zauważyłem potęgę grafiki 3D, która naprawdę według mnie wtedy, ciężko powiedzieć, że ja miałem o tym jeszcze jakieś pojęcie, no jakieś tam może miałem, ale nikłe, bardzo nikłe, że to jest przyszłość i ten film zainspirował mnie do tego, żeby zająć się grafiką trójwymiarową. Pierwszy mój program, na którym pracowałem, to był 3D Studio jeszcze firmy Autodesk. Teraz też jest co prawda Autodesk, ale wcześniej 3D Max był firmy Discrete. A jeszcze wcześniej był właśnie Autodesku i to była jeszcze aplikacja działająca, słuchajcie, spod DOS-a, którą można było właśnie tworzyć jakieś animacje 3D i grafikę 3D. Oczywiście to było takie trochę siermiężne, bardzo takie prostackie można powiedzieć, chociaż program miał naprawdę dosyć spore możliwości, jak dzisiaj patrzę z perspektywy czasu. O ile oczywiście nie było wtedy publikacji, nie było internetu, żeby nawet jakieś tutoriale się czegoś pouczyć, także no albo można było się uczyć samemu, no albo nie było innego wyjścia. No więc ja zacząłem się samemu uczyć tego 3D Studio. Powiem szczerze, że bardzo szybko sprowadziło mnie to też na ziemię, że no, bez pomocy jakiejś publikacji, bądź jakiegoś nauczyciela, bądź jakiegoś znawcy 3D Studio nie da się tego nauczyć. I w którymś momencie już tam opanowałem jakieś podstawy i zarzuciłem tą naukę 3D Studio. No i tutaj taka ciekawostka jeszcze, słuchajcie, wchodzi do kin Johnny Mnemonic z Keanu Reevesem. Udaje się na ten film, robi na mnie ponownie wrażenie ostatnia scena, kiedy Keanu Reeves przenosi się do wirtualnej rzeczywistości i film dzieje się całkowicie w wirtualnej rzeczywistości. Ponownie robi na mnie nie mniejsze wrażenie niż właśnie Kosiarz Umysłów. Ale słuchajcie, może sam film nie zrobił na mnie tego takiego wrażenia jak to, co zobaczyłem później, ponieważ później zdarzyło mi się w telewizji oglądać program tak zwany making of Johnny Mnemonic i tam było pokazane, jak graficy robili tą animację, która działa się w wirtualnej rzeczywistości. Byłem, powiem Wam, niesamowicie zszokowany, gdy okazało się, że ten fragment był robiony właśnie na tym 3D Studio 4.0, który ja miałem w domu. To było dla mnie po prostu jak olśnienie. Mówię, nie, no to można robić takie niesamowite rzeczy. No i wtedy faktycznie zacząłem bardziej intensywnie się uczyć. No i o tym potem już została sama historia o grafice, może kiedyś ją opowiem. Tak, to jest taki trochę duży sidetrack, a mieliśmy opowiadać o Kosiarzu Umysłów. Także film Kosiarz Umysłów jest dla mnie bardzo filmem takim ważnym. Nie jest to może fabularnie jakaś rewelacja, ale oglądam go z wielkim sentymentem i muszę przyznać, że jest to film, który spowodował u mnie zainteresowanie się grafiką 3D. No oczywiście, jeżeli w tamtym czasie film osiągnął spory sukces, no to oczywiście musiała powstać gra. Gra wydana przez firmę SCI o tym samym tytule. Jest grą, powiem szczerze, którą nie skończyłem. Dlaczego jej nie skończyłem? Zaraz wam powiem. Kosiarz Umysłów też jest ciekawa sprawa z tą grą. Wydana, słuchajcie, w 1993 roku. W tamtych czasach, w 1993 roku CD-ROMy były, może nie, w latach na początku lat 90., gdy wchodziły CD-ROMy do użytku domowego, CD-ROMy były pojedynczej prędkości. Przypominam, to nie były DVD, tylko CD-ROMy, czyli na płyty CD pojedynczej prędkości, czyli zapewniały transfer na poziomie 150 KB na sekundę. Wydawcy tej gry zdecydowali się wydać pierwszą wersję Kosiarza Umysłów w 32 kolorach. Dlaczego w 32 kolorach? Ponieważ gra mogła zapewnić płynne doczytywanie z CD-ROMu pojedynczej prędkości. To nie były czasy, gdzie mogliśmy
gdzie nośnik, tak jak teraz, służy nam tylko do tego, żeby cała gra i tak się przegrała na dysk twardy. Wtedy tak to nie było. Wtedy instalowało się powiedzmy 2-3 MB na dysku twardym, a reszta danych była bezpośrednio doczytywana z CD-ROMu. I przejście na 32 kolory miało zapewnić płynną animację podczas odczytywania filmu, ponieważ cała gra jest takim jakby interaktywnym filmem. Powiem szczerze, nie wiem, czy wersja, którą posiadam, to 256-kolorowa czy 32-kolorowa, bo jeżeli ta, którą posiadam, jest 256 kolorów, to nie chcę wiedzieć, jak wyglądała wersja w 32 kolorach. Gra jest w całości wyrenderowana na maszynach 3D, wtedy to były Indigo, Silicon Graphics, takie komputery dosyć potężne. Sama gra składa się z takich prostych minigierek, można powiedzieć, a to skakanie przez przeszkody, a to lot takim samolocikiem. Bardzo takie proste, tak się wydaje, że proste zadania. Gra jest strasznie liniowa, to znaczy nie ma właściwie tutaj w ogóle elementu losowości poza poziomem cracking code. Czyli zawsze w ten sam sposób lecimy, zawsze w ten sam sposób będziemy w tych samych momentach musieli skakać przez przeszkody. Samych poziomów jest sporo. No i w trakcie, przyszedł mój asystent, cyberkot. W trakcie tych naszych wyczynów tam zręcznościowych, typowo zręcznościowych, po przejściu jakiegoś etapu dostajemy fragment filmu, który możemy obejrzeć sobie na takim mini ekraniku. Kochani, no gra, tak jak mówię, nie wiem, czy mam ją w 32 kolorach czy 256, ale wygląda po prostu koszmarnie. Jest to po prostu tak, jakby ktoś narzygał na monitor i to wymieszał. Tak to wygląda. No niestety, to była zupełnie inne czasy. Rozdzielczość ekranu to oczywiście 320x200. Także piksele są wielkości kafli od pieca, także spore. Ale mimo wszystko grało mi się, powiem szczerze, w to nawet tak miło, bo z jednej strony dotyczyło to mojego ulubionego filmu, a z drugiej, mojego ulubionego, takiego filmu, który kojarzę z sentymentem, a z drugiej strony gra jest taką właśnie gatunkiem, którego bardzo mi brakuje w aktualnym czasie, czyli interactive movie, czyli klikasz raz przycisk do góry, raz w prawo, raz strzelasz i oglądasz jakiś tam fragment filmu. W tamtym czasie film gra na trailerach i to ogólnie rozpisywano się często o tym w gazetach komputerowych. Gra robiła niesamowite wrażenie na trailerach, ale gdy przyszło co do czego, gdy okazało się, że gra działa w 32 kolorach, no to był dramat niestety. No dobrze, przejdźmy do pudełka. Słuchajcie, firma SCI chyba teraz, wtedy chociaż ta część chyba nie była SCI, nieważne jakiej firmy. Powiedziała sobie, dobra, gra może nie jest super, ale zróbmy pudełko, które będzie wyglądało jak $1 000 000. I muszę wam przyznać, że pudełko jest fantastycznie wykonane. Zobaczcie, całe pudełko jest jakby takie pozłacane, jakby taki metalik. To samo się tyczy z drugiej strony. Jest to naprawdę w tamtym czasie to nie było takie spotykane, żeby coś takiego było. Całe pudełko jest całkowicie czarne, jak widzicie. Tu wam otworzę to. W środku instrukcja i gra. Muszę przyznać, że jak na takie wielkie pudełko, no to zawartości nie ma za wiele. Pokazuję, że płytkę, że mam. Ale faktycznie pudełko, powiem wam szczerze, że robiło wrażenie. Robiło wrażenie, że jak stoi na półce, no to nawet dzisiaj jest duże, świeci się, błyszczy, jest naprawdę elegancko wykonane. Ale druga część, ponieważ powstała druga część Kosiarza Umysłu o tytule Cyber War, jednakże nie jest ona, nie nawiązuje do drugiej części filmu Kosiarz Umysłów 2, Beyond the Cyberspace. Jest jeszcze ma lepsze pudełko, jeszcze bardziej designerskie. Opowiem wam o nim później, w kolejnym odcinku. Także jeszcze lepiej to wygląda. No słuchajcie, tak czy tak gra dzisiaj, patrzyłem na internecie, jest chyba na 40. miejscu wśród najgorszych gier wszechczasów. Także coś to mówi. Ja patrzę na to troszkę inaczej, bo z perspektywy czasu ta gra może już tak nie odstręcza, patrzy się na to troszkę z sentymentem, troszkę z takim
pobłażaniem i ja też na ten tytuł tak patrzę. Nie zachęcam Was do grania w Kosiarza Umysłów, ponieważ no, odrzuci Was bardzo brzydka grafika, to co możecie zobaczyć na gameplayach, zobaczcie jak to wygląda. Gry niestety nie skończyłem. Dlaczego nie skończyłem? Ponieważ gra nie posiada checkpointów. Macie 3 życia i musicie przejść w ciągu tych 3 żyć całą grę od początku do końca. Oznacza to mniej więcej tyle, że całą grę musicie wyryć na blachę, co trzeba w którym momencie zrobić, żeby przejść ją od początku do końca. Także no powiem szczerze, że to słaby system, gdy nie ma checkpointów ani możliwości save'u i w momencie, kiedy nawet jesteście już przy samym końcu, ale tracicie ostatnie życie, zaczynacie całą grę od początku, także no można trochę się sfrustrować, dlatego tej gry nie skończyłem. Doszedłem gdzieś do połowy i gameplaye są właśnie gdzieś tam do połowy, także no niestety musicie się z tym pogodzić. Słuchajcie, no to tyle odnośnie Kosiarza Umysłów. Bardzo niespotykana gra. Na eBayu można jeszcze spotkać za jakieś grosze, ponieważ są w 2 wersjach, tak jak mówię, w 256-kolorowej i 32-kolorowej. Ciężko powiedzieć, którą kupicie, bo to jest troszkę taki trochę rosyjska ruletka. Ale tak czy tak, no gry nie polecam. Postanowiłem zrobić o niej odcinek, dlatego że film Kosiarz Umysłów był dla mnie bardzo ważny i to taki troszkę hołd dla filmu i dla właśnie scen z wirtualnej rzeczywistości, które spowodowały, że zostałem grafikiem. To tyle odnośnie Kosiarza Umysłów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj odcinek troszkę dłuższy, no ale chciałem Wam o tym powiedzieć. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.